Serdecznie zapraszam do odcinka 12 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie Proroka, część 6. W poprzednim odcinku 11 opowiedziałem o islamskiej sekcie Druzów. W tym odcinku opowiem o zakonie asasinów. Druzowie wyróżniali się spośród innych sekt izmailickich kultem Hakima. Zachowali autentyczne przekonania religijne, ale nie kontynuowali ateistycznej tradycji Abdullaha ibn Majma i Wielkiej Loży Kairskiej. Ową tradycję ateistyczną kontynuował Pers, Hasan i Sabah, pochodzący z Chorasan, syn Alego, ortodoksyjnego szyity, który uznając się za podejrzanego o herezję idei, ogłosił siebie sunnitą. Hasan wychowywał się zatem w atmosferze obłudy i był bardzo dobrze przygotowany do odgrywania makiawelicznej roli izmaelickiego dai. Asasyni, czyli zabójcy, zostali założeni przez Hasana w 1090 roku po zdobyciu zamku Alamut w paśmie górskim Albosz w Persji, który służył jako siedziba asasynów. Zamki Alamut i Lampsar stały się podstawą sieci izmaelickich fortec w całej Persji i Syrii, które stanowiły kręgosłup potęgi asasynów i obejmowały syryjskie twierdze w Masjafie, Abu Kubajs, Al-Kadmus i Al-Kaf. Świat zachodni został wprowadzony do asasynów dzięki pracom Marco Polo, który rozumiał tę nazwę jako wywodzącą się od słowa haszysz. Preferowaną metodą zabijania był sztylet, trucizna lub strzały. Asasyni stanowili poważne zagrożenie strategiczne dla władzy Fatymidów, Abbasydów i Seldżuków. W ciągu prawie 200 lat zabili setki osób, swoich wrogów religijnych i politycznych, w tym 3 kalifów, władcę Jerozolimy oraz kilku przywódców muzułmańskich i chrześcijańskich. Mówi się również, że asasyni byli biegli furusija, czyli islamskim kodeksie wojownika, gdzie szkolono ich w walce, przebraniach i jeździectwie. Przestrzegano kodeksów postępowania, a asasynów uczono sztuki wojennej, językoznawstwa i strategii. Zakon nie dopuszczał zamiarów skierowanych przeciwko religii, ale ostatecznym celem zabójców była dominacja kilku ludzi, trawionych żądzą władzy pod płaszczykiem religii i pobożności, a metodą ustalenia tego było masowe zabójstwo tych, którzy się im sprzeciwiali. Zakon uciekał się do genialnego systemu złudzeń. Całe terytorium okupowane przez asasinów to wspaniałe ogrody z drzewami owocowymi, altany róż i błyszczące strumienie. Luksusowe miejsca odpoczynku z perskimi dywanami i miękkimi kanapami, wokół których krążyły czarnookie churysy niosące wino w złotych i srebrnych naczyniach do picia, podczas gdy cicha muzyka mieszała się z szemrzącą wodą i śpiewem ptaków. Młody mężczyzna, przygotowany do kariery przestępczej, przedstawiany był wielkiemu mistrzowi i odurzany haszyszem, stąd nazwa sekty Hashiszin, od której pochodzi słowo zabójca. Po krótkim okresie utraty przytomności wywołanej tym narkotykiem, przyszły fadai był zanoszony do ogrodu, gdzie po przebudzeniu wierzył, że był właśnie w raju. Po ponownej dawce opiatów przenoszono go z powrotem do wielkiego mistrza, który zapewniał go, że nigdzie nie wychodził, ale widocznie doznał przedsmaku raju, jeśli zgodzi się słuchać jego rozkazów. Joseph von Hammer pisał: metody oszustwa i tajne doktryny stosowane przez sektę asasinów zostały ostatecznie ujawnione przez przywódców. Najpierw przez Hasana II, trzeciego następcę Hasana Saby. Później przez Jalal ud-Dina Hasana, który obłożył klątwą założycieli sekty i nakazał spalenie ksiąg zawierających projekty przeciwko religii.
Na całym wschodzie zapanowały prawdziwe rządy terroru, a w annałach asasynów znaleziono chronologiczną listę sławnych ludzi ze wszystkich narodów, którzy padli ofiarami asasinów ku radości ich morderców i smutkowi świata. Nieuchronnie to długie i systematyczne oddawanie się żądzy krwi odbijało się na głowach przywódców. Zabójcy w końcu zwrócili się przeciwko sobie. Stary człowiek z gór został zamordowany przez swojego szwagra i syna Mohameda. Z kolei Mohamed, czyhając na życie jego syna Jalal-ud-Dina, został przez niego otruty. Tak więc od Hasana Oświeciciela aż do ostatniego członka jego linii wielcy mistrzowie wpadli w ręce swoich najbliższych, a trucizna i sztylet przygotowały grób, który zakon sam otworzył. Wreszcie w 1256 roku hordy mongolskiego Mangu Khana zmiotły dynastię zabójców. Pomimo że asasyni i fatymici przestali istnieć jako panujące siły, pochodne sekty trwają do dnia dzisiejszego. Wciąż co roku podczas obchodów święta szyitów Moharram ich potomkowie biją się w piersi i kropią krwią, głośno wołając dawnych poległych bohaterów Hasana i Husajna. Druzowie z Libanu wciąż czekają na powrót Hakima. Sekta Hasana Saby była najwyższym modelem, na którym opierały się wszystkie systemy zorganizowanej zbrodni kierujące się fanatyzmem. Karbonariusze czy Irlandzkie Bractwo Republikańskie używali znaków, symboli i inicjacji Wielkiej Loży w Kairze, która stworzyła podwaliny pod wielkie tajne stowarzyszenia Europy. Jak doszło do przeniesienia tego systemu na zachód? W jaki sposób sekty wschodu przeniknęły do świata chrześcijańskiego? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy sięgnąć do historii krucjat. Na tym zakończę odcinek 12, w którym opowiedziałem o zbrodniczym zakonie asasynów. Serdecznie zapraszam do odcinka 13 pod tytułem Templariusze, część 1.